Negatywne wzorce myślowe mogą bardzo poważnie utrudniać życie. Odbierają nam pewność siebie, zwiększają stres i podkopują nasze relacje z innymi. Z czasem mogą prowadzić do poważnych problemów, takich jak stany lękowe czy depresja. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się rozpoznawać nasze wzorce myślowe i zmieniać je. Witaj na moim kanale. Mam na imię Magda i pracuję jako terapeutka w Edynburgu. Dziś będę mówić o negatywnych wzorcach myślowych, o tym, skąd się one biorą i jak można z nimi pracować. Zapraszam. W psychologii negatywne wzorce myślowe, inaczej zniekształcenia poznawcze, to automatyczne, nieuświadomione sposoby myślenia, które mogą zniekształcać percepcję, czyli sposób, w jaki odbieramy naszą rzeczywistość. Mogą one również prowadzić do negatywnych emocji, takich jak lęk, obniżone poczucie własnej wartości czy poczucie winy. Często takie myśli przychodzą bez naszej kontroli, trochę tak na autopilocie. Wybrałam 10 najbardziej popularnych wzorców negatywnego myślenia, choć oczywiście jest ich o wiele więcej. Po pierwsze, myślenie czarno-białe. Myślenie w kategoriach wszystko albo nic. Jeśli postrzegamy sytuację w skrajnych kategoriach, bez miejsca na szarości czy różnorodność, no to znak, że myślimy właśnie w sposób czarno-biały. Widzisz wszystko albo jako sukces, albo porażkę, albo jako dobro, albo zło, bez stanów pośrednich. Często stosowane jest takie myślenie wobec siebie i swoich osiągnięć. Na przykład, jeśli nie dostanę awansu, to znaczy, że jestem kompletną porażką. Kolejny schemat: uogólnienie, czyli generalizacja. Jest to tworzenie ogólnych wniosków na podstawie jednego wydarzenia lub ograniczonych liczby doświadczeń. Po jednym nieudanym doświadczeniu zakładasz, że wszystkie przyszłe sytuacje będą podobne. Na przykład, zawsze coś zepsuję, albo nikt nigdy mnie nie polubi. Filtr mentalny, selektywna uwaga. Jest to skupianie się wyłącznie na negatywnych aspektach danej sytuacji, ignorując pozytywne strony. W szczególności widzimy tylko negatywny obraz, który dominuje w naszym myśleniu, pomijając ten szerszy, bardziej perspektywiczny obraz. Na przykład ktoś chwali Ciebie za dobrze wykonaną pracę, ale Ty skupiasz się tylko na jednej drobnej uwadze krytycznej, całkowicie pomijając pozytywne komentarze. Umniejszanie pozytywów. Jest to minimalizowanie lub ignorowanie swoich sukcesów i pozytywnych cech. Kiedy coś idzie dobrze, to myślisz, że nie ma to znaczenia, bo było to dziełem przypadku. Na przykład, dostałam pracę, ale tylko dlatego, że było mało kandydatów. Albo zdałam egzamin, ale pewnie to tylko przez moje szczęście. Kolejny schemat: katastrofizacja. Jest to przesadne przewidywanie najgorszego możliwego scenariusza. Wyobrażasz sobie, że coś pójdzie strasznie źle, że coś pójdzie nie tak, nawet wtedy, kiedy nie ma temu żadnych realnych przesłanek. Na przykład, jeśli nie zdam tego testu, to na pewno nie dostanę pracy i moje życie będzie kompletną ruiną. Kolejny schemat myślowy: czytanie w myślach, domyślanie się, co myślą inni. Jest to przekonanie, że wiesz, co myślą inni bez sprawdzenia faktów. Wydaje Ci się, że inni ludzie mają negatywne myśli na Twój temat, mimo że nie masz na to kompletnie żadnych dowodów. Na przykład, na pewno wszyscy myślą, że jestem niekompetentna, kiedy powiedziałam coś na spotkaniu. Kolejny schemat: personalizacja. Personalizacja to jest branie wszystkiego do siebie, przypisywanie sobie odpowiedzialności za wydarzenia, które są poza naszą kontrolą. Myślenie, że to, co się dzieje, jest zawsze naszą winą lub że wszyscy są na nas skierowani, mają skierowane oczy na nas. Przykład: dzieci w klasie nie słuchają, bo jestem złym nauczycielem. Albo ona jest w złym humorze, ale to pewnie przeze mnie, to pewnie jest moja wina. Kolejny przykład: etykietowanie. Jest to przyklejanie negatywnych etykietek na podstawie pojedynczych zachowań. Zamiast myśleć, że popełniłeś błąd, mówisz sobie, że jesteś bezużyteczny, że jesteś idiota. Przykład: jestem kompletnym nieudacznikiem, zamiast powiedzieć sobie, zrobiłem błąd w tym zadaniu. Kolejny schemat myślowy: emocjonalne myślenie, czyli myślenie oparte na uczuciach. Jest to przekonanie, że to, co czujemy, musi być prawdą. Myślisz, że jeśli się boisz, to musi istnieć realne zagrożenie, albo jeśli czujesz się niekompetentny, to oznacza, że jesteś głupi. Przykład: czuję się bezwartościowy, więc pewnie nikt nie będzie mnie szanował, nikt pewnie mnie nie szanuje.
Ostatni schemat myślowy na mojej liście to jest żądania i powinności. Jest to myślenie w kategoriach muszę i powinienem, powinnam. Jest to tworzenie sobie sztywnych zasad w naszych głowach, które prowadzą do poczucia winy lub frustracji. Mamy w głowie pewnego rodzaju zestaw reguł, które muszą być spełnione, abym mógł poczuć się dobrze. Przykład: powinienem zawsze dawać z siebie wszystko na 100%, albo nigdy nie mogę popełniać błędów. Rozpoznanie tych wzorców to pierwszy krok w pracy nad ich zmianą. Negatywne wzorce myślowe są często nieuświadomione, tak jak wspominałam, ale kiedy je zidentyfikujemy, to możemy zacząć ćwiczyć zdrowsze sposoby myślenia. Skąd się zatem biorą negatywne wzorce myślowe? Wielu z nas przyjmuje te wzorce z dzieciństwa, z doświadczeń w szkole, z relacji rodzinnych czy innych ważnych wydarzeń, na przykład z traumy. Może ktoś nam powiedział kiedyś, że jesteśmy za słabi albo niewystarczający i to po prostu zostało już tak z nami na całe lata. Inne wzorce mogą wynikać z naszych obaw, z naszego perfekcjonizmu. Co ciekawe, nasz mózg ma tendencję do zapamiętywania tych właśnie negatywnych doświadczeń bardziej niż pozytywnych. Jest to mechanizm obronny, który wykształcony został na przestrzeni naszej ewolucji. Nasz mózg jest zaprojektowany tak, aby reagować na zagrożenia w sposób chroniący nas przed niebezpieczeństwem. Ewolucyjnie ma to nasz mózg tendencję do skupiania się większego właśnie na negatywach. Jest to tak zwane negatywne nastawienie poznawcze, co miało na celu poprawę naszych szans na przeżycie. Jednak w dzisiejszym świecie ta biologiczna skłonność może prowadzić do zniekształceń poznawczych i nadmiernego stresu. Nasz mózg jest, jak wiemy, bardzo zaawansowaną maszyną, ale nie jest idealną maszyną. Często działa według schematów i heurystyk, które kiedyś były dla nas użyteczne. Kiedy to ludzie żyli w dziczy, łatwiej było założyć, że szelest to jest potencjalne niebezpieczeństwo, tak dla własnego bezpieczeństwa. Teraz te schematy również wykorzystujemy, nasz mózg je wykorzystuje i sprawiają, że reagujemy podobnie takim samym lękiem na e-mail od szefa albo na nieprzyjemne spojrzenie od obcej nam osoby. Mózg po prostu stara się nas chronić, ale czasem robi to w nieodpowiedni sposób. A jak to działa w praktyce? Nasze negatywne wzorce myślowe często działają automatycznie. W obliczu trudnych sytuacji nasze myśli często bez naszego świadomego wyboru przechodzą w te dobrze znane, utarte schematy myślowe. Na przykład, jeśli ktoś nie dostanie się na wymarzoną uczelnię, to pierwsza reakcja może być taka, że może sobie pomyśleć: jestem do niczego. Nawet jeśli jest to tylko jedno niepowodzenie, a nie obiektywna prawda o wartości tej osoby. Rozpoznanie i zmiana negatywnych wzorców myślowych to ważna część pracy psychoterapeutycznej, zwłaszcza w terapiach takich jak terapia poznawczo-behawioralna. Dzięki temu możemy nauczyć się zdrowszych, bardziej realistycznych i wspierających sposobów myślenia. Oto kilka skutecznych technik, które mogą pomóc w tym procesie. Po pierwsze, zidentyfikuj swoje negatywne myśli. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że w ogóle wpadamy w te negatywne schematy, czyli zapoznanie się z tymi wzorcami, które przed chwilą opisałam i zapytanie się siebie, czy rozpoznajesz u siebie te wzorce. Zwróć uwagę też na sytuacje, w których pojawiają się takie myśli i jak się wtedy czujesz. Przykład: jeśli obawiasz się, że ktoś Ciebie nie lubi, to warto się zastanowić, czy mam jakieś dowody na to, czy to jest tylko moja interpretacja tego, że ktoś mnie nie lubi. Pisanie dziennika może bardzo pomóc tutaj w pracy z negatywnymi wzorcami myślowymi, ponieważ spisując nasze myśli, łatwiej jest zauważyć, które z nich są negatywnymi schematami. Po drugie, kwestionuj swoje myśli. Zadawaj pytania swoim myślom. Na przykład: czy to, co myślę, to jest prawda? Czy może ktoś inny widziałby to inaczej? Wejdźmy w dialog z tymi myślami. Zapytajmy się, czy ta myśl jest mi pomocna, czy ta myśl chciałaby mi coś powiedzieć. Po trzecie, stosuj techniki zmiany perspektywy. Jest tutaj tak zwany reframing. To jest metoda, w której staramy się zmienić sposób, w jaki postrzegamy daną sytuację. Zamiast myśleć: znowu mi nie wyszło, można sobie powiedzieć: to był dobry sposób na nauczenie się czegoś nowego. Czasem warto zadać też sobie pytanie, co powiedziałabym przyjacielowi, który myśli w ten sposób, właśnie z negatywnymi wzorcami myślenia. Kolejna technika: ćwicz techniki uważności.
Obserwowanie myśli, moja ulubiona technika. Medytacja uważności pomaga w zauważaniu swoich myśli bez oceniania ich. W ten sposób nie utożsamiamy się z negatywnymi myślami i pozwalamy im odpłynąć, nie angażując się emocjonalnie w nie. Potrzebna jest tutaj praktyka bycia w tu i teraz, czyli skupienie się na teraźniejszości, na swoim oddechu, na dźwiękach, które akurat dzieją się wokół mnie, na zapachach, które być może mogę poczuć. Skupieniu się na swoim ciele poprzez świadomy oddech. Pomaga to zmniejszyć natłok negatywnych myśli. Zmień myśli na bardziej konstruktywne. Stosuj pozytywne afirmacje, czyli można używać zdań wspierających albo przypominających nam o naszej wartości i możliwościach. Na przykład: robię wszystko, co mogę w tym projekcie, robię wszystko, co mogę w tym zadaniu i to wystarczy. Albo jestem w stanie poradzić sobie z tą trudnością. Kolejna strategia: skup się na działaniu. Przerywanie myśli, przerywanie naszych negatywnych wzorców myślenia może być skuteczniejsze, jeśli przyłożymy uwagę na coś, co wymaga naszego zaangażowania. Może to być spacer, mogą to być ćwiczenia fizyczne, albo rozwiązywanie jakiegoś zadania, czy rozmowa z kimś, z kim ta rozmowa jest dla nas interesująca. Zamiast też unikać sytuacji, które wywołują negatywne myślenie, starajmy się działać pomimo lęku. Każda udana próba może osłabić nasze przekonanie, że nie damy rady. Kolejna strategia: praktykuj wdzięczność. Choć może brzmieć to bardzo banalnie, to jednak każdego dnia warto poświęcić chwilę na zapisanie kilku rzeczy, które sprawiają nam radość i za które czujemy wdzięczność. Może to być na początek jedna rzecz dziennie, na przykład, że zjedliśmy smaczny, dobry posiłek. Skupienie się na pozytywach może pomóc w redukcji negatywnych schematów. I na sam koniec, bądź cierpliwy dla siebie. Zmiana wzorców myślowych jest to proces, który wymaga czasu i praktyki. Nie bądźmy dla siebie zbyt surowi. I jeśli zdarzy nam się na chwilę wrócić do starych schematów myślowych, jest to ok, jest to w porządku, jest to wpisane w część zmiany naszych nawyków, w część procesu uczenia się. Każdy krok w stronę lepszego myślenia, nawet ten najmniejszy, to jest postęp. Pamiętajmy, że kluczem jest regularnie ćwiczenie tych technik i łagodność wobec samego siebie. Z czasem negatywne myślenie, jeżeli będziemy robić to regularnie i będziemy robić to zdyscyplinowani, po kilku tygodniach, miesiącach straci swoją siłę, a nasze życie stanie się bardziej świadome i bardziej pozytywne. Negatywne wzorce myślowe to jest fascynujący temat w psychologii. Oto kilka ciekawostek, które mogą też Was zainteresować. Negatywne myślenie, jak już wspominałam, może być ewolucyjnie uzasadnione. W przeszłości ludzie skupiali się na zagrożeniach, bo dzięki temu mieli większe szanse na przetrwanie. Dlatego nasz mózg ma tendencję do wyolbrzymienia potencjalnych niebezpieczeństw i negatywnych sytuacji po to, abyśmy czuli się bardziej czujni i przygotowani na potencjalne zagrożenie. Badania również pokazują, że negatywne doświadczenia i myśli mają większy wpływ na naszą psychikę niż te pozytywne. Innymi słowy, jesteśmy bardziej skłonni zapamiętać krytykę niż pochwały i koncentrować się bardziej na problemie, a nie na sukcesach. Psycholodzy sugerują, że aby przełamać ten efekt negatywności, musimy się skoncentrować na co najmniej 5 pozytywnych myślach, aby zneutralizować wpływ jednej negatywnej. 5 pozytywnych, aby zrównoważyć jedną negatywną. Chciałabym tutaj też wspomnieć o ruminacji. Jest to forma nadmiernego myślenia. To stan, w którym osoba powtarza w kółko negatywne myśli lub analizuje w nieskończoność swoje błędy i niepowodzenia. Co ciekawe, ruminacja jest bardziej powszechna u osób z wysoką inteligencją, ponieważ mogą oni angażować się w bardziej złożone i głębokie myślenie, co prowadzi do większej liczby analiz. Ruminacja często też wiąże się ze zwiększonym ryzykiem depresji i zaburzeń lękowych. Może prowadzić do tak zwanego paraliżu analizy, gdzie osoba nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji z powodu nadmiernego myślenia. Nasz mózg działa jak filtr, selekcjonując, co jest dla nas istotne. Jednak gdy jesteśmy w stanie lęku bądź stresu, filtr ten staje się bardziej czuły na negatywne informacje, co oznacza, że łatwiej zapamiętujemy i powtarzamy właśnie te negatywne myśli. Badania prowadzone przez psychologów nad szczęściem sugerują, że praktyki takie jak medytacja, wdzięczność czy redukowanie negatywnych myśli mogą realnie wpłynąć na nasze poczucie szczęścia.
To pokazuje, że nasza psychika jest niezwykle podatna na zmiany pod wpływem naszego świadomego, codziennego wysiłku. Aby lepiej zobrazować ten temat, posłużę się tutaj metaforą, która mi osobiście pomaga lepiej zrozumieć, czym są negatywne wzorce myślowe. W związku z tym, że negatywnych wzorców myślowych nie widać, bo są one na naszej głowie, to wzorce te mogłabym porównać do wirusa komputerowego, który rozprzestrzenia się cicho z czasem w mojej głowie. I podobnie tak jak komputer staje się wolniejszy i mniej wydajny z powodu wirusa, tak samo Twój umysł może stać się obciążony negatywnym myśleniem, co utrudnia podejmowanie decyzji i czerpanie radości z życia. Porównałabym także negatywne wzorce myślowe do pleśni w ciemnej piwnicy. Im dłużej piwnica pozostaje zamknięta i nieoświetlona, tym bardziej pleś się rozprzestrzenia. Dopiero kiedy otworzymy drzwi, wpuścimy światło i zajmiemy się problemem, to możemy tą pleś usunąć. Podobnie negatywne wzorce myślowe rozwijają się, kiedy ich nie analizujemy, kiedy nie konfrontujemy ich świadomie i z rzeczywistością. Praca nad tymi myślami jest właśnie jak wprowadzenie światła do ciemnej, wilgotnej piwnicy, co pozwala zobaczyć problem i go rozwiązać. Pamiętajmy na koniec, że każdy z nas ma negatywne myśli. To jest całkiem naturalne, ale możemy się nauczyć z nimi pracować i nie dawać im mocy nad naszym życiem. Zacznijmy od małych kroków, takich właśnie jak zidentyfikowanie negatywnych wzorców myślowych. Odnajdźmy te, które są nam najbardziej bliskie, które najczęściej powtarzamy, że jest jakiś pattern. Bądźmy też dla siebie wyrozumiali i nie zapominajmy, że zmiana to jest proces. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, które z technik wydaje Wam się najbardziej pomocna albo które wzorce myślowe najczęściej zauważacie u siebie w codziennym życiu. Nie zapomnijcie subskrybować i do zobaczenia w kolejnym filmie.